Hej, jestem Maciejem opowiadającym o Data Loss Prevention. Zaniki zasilania to nic jakoś nadzwyczajnego w naszej rzeczywistości. Nagła utrata zasilania może być zgubna dla serwera, zwłaszcza dla serwera z danymi. Więc do tego, że powinniśmy nasze serwery podłączać przez UPS, chyba nie muszę nikogo przekonywać. To, że energia w UPS dosyć szybko się kończy i nie wszyscy mają tą przyjemność mieć podwójnie linie zasilające czy automatycznie uruchamiane generatory prądotwórcze. Musimy więc nasze serwery zmusić do komunikacji z UPS, aby w odpowiednim momencie wiedziały, że już czas iść spać. Co więcej, mimo że UPS będzie podłączony tylko do jednego TrueNAS, my zmusimy kilka serwerów, żeby również szły spać. Nie będzie miało znaczenia, czy to będą TrueNAS, czy jakiekolwiek inne Linuxo-podobne twory. Jak Cię to zainteresowało? Zapraszam na cały materiał. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniami storage spod znaku open source, jakim jest TrueNAS, to projektujemy, konsultujemy rozwiązania oparte zarówno o alternatywny sprzęt, jak i sprzedajemy autoryzowane rozwiązania rodem spod znaku TrueNAS jako ich autoryzowany partner. Jednak jeżeli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Dzięki. A teraz do meritum. W materiale opowiem o Network UPS Tool, w skrócie NUT. Orzeszek, który to odpowiada za komunikację serwerów z UPS, ale nie tylko. Potem opowiem, jak wybrać UPS-a pod konkretny model UPS-a do współpracy z TrueNAS. Następnie skonfigurujemy TrueNAS, żeby komunikował się z tym właśnie UPS-em. Dalej zmusimy dwa następne TrueNASy do komunikacji z tym samym UPS-em podłączonym do tego jednego TrueNASa. W TrueNAS do komunikacji z UPS wykorzystujemy właśnie NUT-a, nasz orzeszek. Podłączamy nasz UPS przy pomocy kabla USB do serwera i NUT powinien już być w stanie komunikować się z naszym UPS. Jeśli zaniknie zasilanie, to NUT jest odpowiedzialny za wykonywanie odpowiednio zaplanowanej, tej właściwej, pożądanej przez nas akcji. W większości wypadków przy braku zasilania po określonym czasie będzie to po prostu wyłączenie serwera, żeby nie doszło do niekontrolowanego wyłączenia i utraty danych. NUT ma za zadanie nie tylko komunikację z UPS, żeby odczytywać aktualny stan. Może on odczytywać napięcie, stan naładowania akumulatorów, częstotliwości sieci, aktualne obciążenia UPS-a i wiele innych parametrów. Co ważne, NUT poinformuje nas, że nasze akumulatory w UPS już pora wymienić. Fajne, co? Potrafi również sterować UPS-em, żeby przełączyć tryb jego pracy, wyłączyć, włączyć UPS lub po prostu wyłączyć alarm dźwiękowy. Bo po co mają nam piszczeć wszystkie UPS, jak i tak już wiemy, co się dzieje. Lub jeśli musimy wymienić baterie, a te zamówione będą dopiero jutro. Jeśli chodzi o odczyt i sterowanie UPS-a, to funkcjonalność NUT, jak już wspomniałem, jest dosyć szeroka, ale pamiętajmy, że jest to otwarte oprogramowanie i nie ma gwarancji, że NUT będzie w stanie poprawnie komunikować się z Twoim UPS-em. W praktyce wszystkie UPS-y klasy serwerowej będą w stanie się komunikować z NUT w podstawowych funkcjonalnościach, jak odczyt stanu UPS czy poziomu baterii. NUT jest bardzo popularnym narzędziem wykorzystywanym w większości, jeśli nie we wszystkich systemach Linuxo-podobnych. Sprawia to, że producentom też zależy na tym, żeby działało to po prostu poprawnie. Nie oznacza to jednak, że będą dostępne wszystkie informacje czy możliwości sterowania. W zależności od poziomu współpracy producentów UPS-ów z twórcami NUT, ten poziom współpracy NUT-a z UPS-em będzie lepszy lub gorszy. Słowem, im większy krzak jest producentem naszego UPS, tym gorzej wróży to do właściwej komunikacji UPS-a i NUT-a. Wiem, że można pobrać NUT-a dla Windowsa, ale nie wiem, jak się spisuje, bo nie mieliśmy specjalnej potrzeby tej wersji instalować. Może macie z tym nieco więcej doświadczenia, dajcie znać w komentarzach, jeżeli tak jest. No i po wstępie o jakości producentów UPS-ów wchodzimy w temat budżetowych UPS-ów. Tutaj może być różnie.
Najważniejsze, żeby w opisie w ogóle było wspomniane o komunikacji przez USB. Do tej pory, co prawda, na przykład APC, Every czy Eatony mnie po prostu nie zawiodły. Nie oznacza to jednak, że inne nie będą działały. Na ogół jednak, jeżeli nie potraficie przeczytać nazwy lub cena spada poniżej powiedzmy 400, to sprawdźcie, czy ktoś miał z czymś takim już jakiś problem. A może po prostu wszystko działało dobrze, co jest całkiem prawdopodobne. Najlepszym, choć zdecydowanie nie najaktualniejszym źródłem informacji o kompatybilności konkretnego UPS-a z NUT jest strona Hardware Compatibility List. Link będzie w pełnym artykule na stronie. Strona NUT-a Hardware Compatibility List. Spróbujmy sprawdzić na moim przykładzie, czy dany UPS będzie wspierany przez NUT-a. Device Type UPS, Manufacturer Power Walker powinien się gdzieś nam tu objawić. Jest i konkretny model VI 1200 SHL jest. Dlaczego? Czyli po pierwsze mamy informację, że ten model jest wspierany przez USB i będziemy musieli użyć drivera UPS HID UPS. Wrócę do tego za chwilę już przy konkretnej konfiguracji urządzenia, natomiast pokazuję to, żebyście wiedzieli, jak to sprawdzić, że to można sprawdzić, ale tutaj mam kilka uwag. Ta lista nie jest aktualna, to znaczy, jak już wspominałem, to zależy od tego, jak producent współpracuje z NUT-em. Tych urządzeń jest, jak widać, wiele, tych producenci, urządzenia i wspierane drivery. Natomiast co Wam chciałem pokazać? Chodzi o support level. To dosyć ważne. Zwróćcie uwagę na kolory. Najlepszym z naszej perspektywy jest zielony, to znaczy, że vendor dostarczył zarówno protokół, jak i hardware. W wypadku 4 gwiazdek dostarczył tylko protokół. 3 gwiazdki na publicznych informacjach, 2 na fragmentach i najgorsza sytuacja, 1 gwiazdka, kiedy panowie z NUT-a na zasadzie reverse engineeringu próbowali zmusić do działania. Czyli te urządzenia będą działały, tylko kwestia zakresu funkcjonalności, jaki będziemy w stanie osiągnąć. Spróbujmy sobie wyfiltrować po najwyższym supporcie. Zwróćcie uwagę, że to, tak jak wspomniałem, co to będzie Dell, Eaton, IBM, HP i jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, parę innych ciekawych vendorów. I zwróćcie uwagę, że to są ci, którzy dosyć dobrze współpracują i tu znowu można zwrócić uwagę, że im większy krzak, tym mniejsze prawdopodobieństwo poprawnej współpracy. Zacznijmy od tego, co będziemy konfigurowali. Naszym serwerem master z perspektywy NUT i UPS-a oczywiście będzie fizyczny serwer z zainstalowanym TrueNAS Core podłączonym fizycznie do niego UPS-em przez kabelek USB. A będąc ścisłym, to jeden z naszych testowych zestawów serwer HP ProLiant ML350P 8 generacji i podłączony do niego UPS PowerWalker VI 1200 SHL, jeżeli ktoś byłby zainteresowany szczegółami. 2 dodatkowe TrueNAS Core i Scale w postaci maszyn wirtualnych będą pełnić dla nas rolę slave'a z perspektywy NUT oczywiście. W tym wypadku chociaż jeden serwer tak w ogóle powinien być rzeczywisty, fizyczny, żeby mieć gdzie wetknąć to USB z naszego jednak bądź co bądź fizycznego UPS-a. Ostatecznym celem naszych testów będzie to, żeby przy pomocy jednego podłączonego UPS-a wyłączyć wiele serwerów. To już nie będzie miało znaczenia, czy ta reszta będzie fizyczna, czy wirtualna. Najpierw konfigurujemy nasz fizyczny serwer TrueNAS Scale. Mamy dashboard naszego TrueNAS-a Core, klikamy Services, żeby uruchomić naszą usługę UPS-a. Pamiętajmy też, żeby kliknąć ten daszek, żeby usługa wystartowała automatycznie po restarcie serwera. Klikamy Configure. Mamy Identifier, to jest nazwa lokalna naszego urządzenia. Możemy to pozostawić. Zaczyna być to istotne, jeżeli UPS-ów mamy więcej, ale w wypadku domyślnej konfiguracji jednego UPS-a po prostu zostawmy to
tak jak jest. Zresztą większość tutaj konfiguracji domyślna zadziała zupełnie poprawnie. Mode UPS. Mamy master lub slave. Za każdym razem, kiedy będziemy mieli fizycznie podłączonego UPS-a do naszego fizycznego urządzenia, tak jak w tym wypadku, będzie to master. Następną rzeczą, jaką musimy wybrać, jest driver. Tutaj mamy listę UPS-ów, które obsługuje TrueNAS, ale nie znajdziemy na przykład urządzenia, które ja mam podłączone. Jest ich wiele, ale nie jest ich zdecydowanie i praktycznie na pewno nie będą wszystkie. Co pamiętamy o tym, że tak naprawdę krytycznym w wypadku obsługi NUT UPS-a przez NUT jest driver. Mamy Blizzard, mamy po prostu kilka rodzajów driverów. Jest ich sporo. W moim wypadku, jak już sprawdzaliśmy, będzie to po prostu USB HID UPS. W związku z czym tak zostawiam. Może się okazać, tak jak już wspominałem, że nie będzie obsługiwał wszystkich funkcjonalności, ale z całą pewnością te podstawowe powinien obsłużyć. Następna rzecz, port. Tutaj możemy wybrać, jeżeli mielibyśmy z jakiegokolwiek powodu decydować ręcznie, do którego USB mamy podłączone, ale w zdecydowanej większości wypadków auto sprawuje się zupełnie poprawnie. Sposób wyłączenia. Jeżeli UPS działa na baterii, to po 30 sekundach zostanie serwer wyłączony. To oczywiście przypadek, który trzeba dobrać do siebie, ale w większości wypadków, jeżeli przez 30 sekund UPS nie jest zasilany, to z dużym prawdopodobieństwem dosyć szybko nie będzie zasilany i nie trzeba drenować jego baterii. Tu jeżeli na przykład mamy włączany generator i generator się włącza, powiedzmy wiemy, że się włącza w 45 sekund, to wtedy sobie tym elastycznie dostosowujemy do sytuacji. Dalej, monitor, tu jest użytkownik i hasło do tego, żeby się z zewnątrz dostać do naszego NUT-a. O tym troszeczkę później. I to byłoby w zasadzie wszystko. Praktycznie zostaje tylko dobór drivera. Klikamy OK. I wszystko powinno działać poprawnie. Najszybszym sposobem sprawdzenia, czy to działa bez jakichś specjalnych testów, jest po prostu w tym momencie odłączenie wtyczki zasilania od naszego UPS-a i po 30 sekundach serwer powinien zamilknąć. Dalej konfigurujemy pozostałe serwery TrueNAS, które mają się pozamykać przez wyłączenie zasilania podłączonego do fizycznego serwera. Ale żeby skonfigurować slave'y w NUT-cie, najpierw musimy lekko zmodyfikować konfigurację naszego mastera. Wróćmy z powrotem do naszego TrueNAS-a, który mamy już skonfigurowany. Edytujmy usługę UPS-a i co tu musimy zrobić? Niewiele. Mamy Remote Monitor. To sprawi, że serwis będzie widoczny na zewnątrz, poza localhostem i będą w stanie z niego korzystać inne dodatkowe urządzenia. Tutaj pamiętamy, że mamy Fix Me Pass, dosyć skuteczna sugestia. Tutaj to zostawiamy. To się nam za chwileczkę przyda. Kliknęliśmy Remote Monitor i to byłoby w zasadzie wszystko. Od tego momentu inne urządzenia powinny móc korzystać z tego UPS-a. Już zajmiemy się konfiguracją innych urządzeń. Tutaj mamy Scale'a, naszą wirtualną maszynkę, która powinna zacząć korzystać z UPS-a podłączonego do fizycznego serwera. I tu to samo. System Settings, Services. W zasadzie w ogóle się to nie różni. Mówię o UPS-ie. Tak, nie ma szans działać. Oczywiście. Najpierw to zedytujmy. Ponieważ nie jest masterem, tylko jest slave'em. Jeżeli chodzi o hosta, wpisujemy IP hosta, który jest naszym serwerem. Wklikujemy hasło, zostawiamy domyślny port, zostawiamy domyślne IP
i warto byłoby tutaj zmienić na troszkę krótszy czas, żeby najpierw wyłączyły się te slave'y, a później dopiero master i to byłoby w zasadzie wszystko. Musimy włączyć naszego UPS-a. Wszystko powinno działać i teraz skonfigurujemy TrueNAS Core jako slave'a i znowu services, UPS, slave, hasło jest poprawne, remote host, resztę timer, resztę pozostawiamy bez zmian, robimy OK. Teraz powinno być wszystko skonfigurowane. Jak to sprawdzimy? Tutaj mamy naszego mastera, jesteśmy tutaj do niego zalogowani po konsoli i pingujemy wszystkie 3 serwery. Pierwszy to jest master, 2 pozostałe to są skonfigurowane jako slave'y. Przystąpmy do działania. Wyłączam zasilanie UPS-a. Jak słyszycie, UPS zaczyna hałasować. Za chwileczkę powinno się zacząć coś dziać. Myślę, że około 15 sekund i powinny się maszyny klienckie już wyłączać. Jeżeli chodzi o mastera, powinniśmy mieć w tym momencie informację, że mamy wyłączenie. OK. Zerwał połączenie. UPS nam pika. Za chwileczkę przestanie nam odpowiadać master i przestaną nam odpowiadać slave'y. Oba się wyłączają. Tak, ten by się wyłączył, gdybyśmy włączyli serwis UPS-a. No tak, ten się nie wyłączy. 2 pozostałe się już wyłączyły. Pierwszy nie odpowiada, drugi odpowiada, trzeci odpowiada, no w sumie powinien odpowiadać. Tak to wygląda. Skonfigurowaliśmy mastera, skonfigurowaliśmy 2 slave'y, jeden nie wyszedł, ale to troszkę inna sprawa. W momencie odłączenia zasilania w jednym miejscu jesteśmy w stanie wyłączyć więcej niż jeden serwer. Co do bezpieczeństwa tego rozwiązania, pomijając zagrożenie, kiedy mimo pełnej redundancji zasilania UPS i generatorów, ktoś odłączając jedną wtyczkę de facto kulturalnie każe iść spać całej serwerowni. Choć może to i zabawne, to zapewne w jakiejś skali ilości urządzeń i postępującej paranoi, rzecz jasna, warto by podzielić takie grupy NUT na więcej niż jedną część. Tak, na wszelki wypadek. Wartym wspomnienia jest fakt, że komunikacja sieciowa NUT w podstawowej konfiguracji jest praktycznie niezabezpieczona i warto to by było utrzymać w jakiejś separowanej sieci. Sam serwer NUT można skonfigurować do nasłuchiwania na osobnym IP i konkretnym porcie, tak żeby był dostępny tylko i wyłącznie w odrębnej sieci. Domyślnie NUT używa portu 3493. Niestety w TrueNAS przez web interface nie udało mi się skonfigurować NUTA, żeby nasłuchiwał tylko na konkretnym IP czy też interfejsie. To na pewno wada implementacji NUTA w TrueNAS. Dodatkowo TrueNAS nie ma żadnego ogólnie wbudowanego mechanizmu firewall, żeby limitować dostęp do jakiegoś zasobu, zarówno ogólnie, jak i w wypadku samego NUTA. Na ogół da się to jednak ograniczyć na poziomie samych już aplikacji jak NFS, Samba czy iSCSI lub też w samym web interfejsie, gdzie można, a nawet trzeba ograniczyć dostęp tylko do zaufanych sieci. Ale wracając już do tematu bezpieczeństwa, nie chcemy mieć w tej samej sieci pralki i innych smart urządzeń, które w najlepszym razie oddanie meldują do serwerów w Chinach, co zobaczą i usłyszą, a w najgorszym zhakowane posłużą się nimi hakerzy do włamania do naszych urządzeń.
Powinno to nas prowadzić do wniosku, że trzeba oddzielić od siebie sieci i filtrować ruch między nimi. Z urządzeniami takimi jak na przykład nasz TrueNAS i innymi urządzeniami, na które delikatnie mówiąc mały mamy wpływ, a aktualność ich oprogramowania jest przynajmniej dyskusyjna. Dla ciekawskich, co tam się dzieje w bebechach pod spodem, pod tak zwaną kołderką. Chciałem pokazać jedno dosyć ciekawe polecenie, które nam pokaże dosyć dużo szczegółów odnośnie naszego UPS-a. Jest to UPS-C. UPS to jest ta nazwa naszego UPS-a, a localhost to jest host, do którego się odnosimy. To jest konsola serwera TrueNAS, do którego podłączony jest UPS. Co tutaj ciekawego widzimy? To, co najbardziej nas interesuje standardowo, to jest UPS status. W tym wypadku to jest OL, czyli tak naprawdę online charging. Jeżeli byśmy go odpięli, to byłoby OB, czyli on battery. Z innych pozostałych informacji mamy stopień naładowania, mamy typ baterii, napięcie, mamy, o tym już rozmawialiśmy, driver, który jest dosyć istotny, jakieś wspomnienie o software'ze, który na nim jest, na już samym UPS-ie i to jest vendor UPS ID, też również czasem się informacja przydaje, ale to działa w momencie, kiedy wszystko jest skonfigurowane. To samo widać z klienta NUTA, jeżeli jest poprawnie skonfigurowany, mamy dokładnie te same informacje osiągalne z dwóch miejsc. Z jeszcze takich podkołderkowych informacji możemy sobie obejrzeć, co tak naprawdę to nasze GUI skonfigurowało. Local NUT. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Mamy skonfigurowany nasz UPS i to tak naprawdę mamy to, co mamy skonfigurowane po stronie naszego UPS-a, czyli tak naprawdę tylko driver, którym się będziemy obsługiwać i port. Zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj zupełnie nic więcej. To odnośnie naszego samego UPS-a. Jeżeli chodzi o demona, zwróćcie uwagę, że nasłuchuje on na porcie 000, czyli wszędzie. To jest to, o czym wspominałem odnośnie bezpieczeństwa. Następnie mamy użytkowników Fix Me Pass, monitor i to jest to, co w rzeczywistości jest skonfigurowane. Jeżeli byśmy przekopiowali te pliki do jakiegokolwiek Linuxopodobnego systemu, po prostu nam to zadziała. Całe to GUI TrueNASowe, które mamy po prawej stronie, tak naprawdę gdzieś pod płaszczykiem konfiguruje NUTA tak, jak on powinien być skonfigurowany i pliki konfiguracyjne wrzuca tutaj. To jest miejsce, gdzie znajdziemy konfigurację w TrueNASie Scale. W TrueNASie Core już jest nieco gdzie indziej ze względu na to, że jest na innym systemie operacyjnym, jest po prostu etc NUT. I tutaj mamy mode, czyli klient i konfigurację, jak mamy się odwołać do naszego serwera master. Jeszcze z ciekawych rzeczy, które czasem się przydają, po prawej stronie są dodatkowe parametry UPS-conf albo dodatkowe parametry UPS-deconf. Czasem w niektórych sytuacjach, jeżeli naprawdę są jakieś powydziwiane UPS-y, zdarzało się, że trzeba było coś dopisać. Na przykład ten vendor ID trzeba było ręcznie podać, żeby to było poprawne i żeby to działało. Wówczas takie parametry jesteśmy w stanie dopisać tutaj w tych dodatkowych polach i on wówczas wpisze je do plików konfiguracyjnych, tak jak to powinno być i w miejsce, gdzie to się powinno znajdować. Pokazałem dzisiaj nie tylko jak skonfigurować UPS, ale i pokazałem poza tym, co i jak z tym NUTem. Mam nadzieję, że Wam się przyda.
Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie w zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!